Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. W jednym z poprzednich odcinków opowiadałem o tym, jak zabezpieczyć się przed kradzieżą roweru. Opowiadałem tam o ulokach, o linkach, o zapięciach składanych, o łańcuchach. Dzisiaj chciałbym rozszerzyć troszeczkę ten temat i powiedzieć coś więcej na temat, jak przygotować się do ewentualnej kradzieży roweru. No bo wiecie, nawet taki ulok, jeżeli złodziej go nie przetnie, a będzie miał więcej czasu, jest w stanie chociażby jakimś wytrychem otworzyć po prostu zamek bez klucza. I co zrobić w takiej sytuacji, jak się przygotować do tego, co zrobić w momencie, kiedy zostanie ukradziony nam rower, o tym zaraz Wam opowiem. Często dostaję od Was prośbę: Łukasz, weź wrzuć na Facebooka informację o tym, że mój rower został ukradziony. Ja za bardzo nie przychylam się ku tym prośbom z tego względu, że dostaję ich na tyle dużo, że gdybym wszystkie takie prośby umieszczał na fejsie, no stałoby się to tablicą ogłoszeń, po prostu kradli mi rower. I co zauważyłem, dostając od Was takie informacje, często zdarza się tak, że jest tylko zdjęcie roweru ze strony producenta. A wiecie, rowery no, różnią się, mają swoje cechy charakterystyczne, coś się dołożyło do roweru, coś się wymieniło i rozpoznanie później takiego roweru po samym katalogowym zdjęciu nie jest tu takie proste. Rowerów tu w takim modelu jeździ po naszych ulicach zazwyczaj bardzo dużo, no chyba że ktoś ma naprawdę jakiś nietypowy rower. Więc tutaj pierwsza sprawa, jak należy się przygotować, zrobić tu sobie kilka zdjęć swojego roweru. Najlepiej jeszcze takie zdjęcia, gdzie właściciel tego roweru będzie na takim zdjęciu. Będzie to no, lichy, bo lichy, ale pewnego rodzaju dowód, że jest się właścicielem takiego roweru. Druga sprawa, jeżeli kupiliście rower nowy, czy nawet używany i spisaliście umowę, warto wykonać sobie kopię takiego dowodu zakupu i trzymać go w bezpiecznym miejscu. Kolejna sprawa, dobrze jest też spisać numer ramy, który zazwyczaj znajduje się gdzieś od spodu, pod suportem, pod korbą i spisać sobie w bezpiecznym miejscu, schować również ten numer. Jeżeli takiego numeru nie macie, można wybrać się do Straży Miejskiej, na policję, nawet jeżeli nie od razu, to często są robione różnego rodzaju eventy, gdzie można sobie taki rower oznaczyć. I kiedyś rower oznaczało się ryjąc gdzieś na ramię numer, ale odkąd wydaje mi się, że dużą popularnością zaczęły cieszyć się ramy karbonowe, których lepiej nie robić takich rzeczy, policja również często oznacza ramę z nikopisem. Jest to specjalny mazak, który no, po napisaniu on znika, jest widoczny tylko w świetle ultrafioletowym i według przynajmniej zapewnień policji nie jest mu straszne warunki pogodowe, czyli deszcz czy woda po prostu, czy mycie roweru nie zmyje takiego napisu. I oznaczając swój rower, rejestrując go na policji w bazie danych, mając zdjęcia, mając dowód zakupu, tu macie już w ręku pewną garść informacji, z którą można iść tu zgłaszać na policję kradzież swojego roweru. Jeżeli idzie się tylko tam i mówi się: proszę pana, ukradziono mi rower, no to świetnie, no spiszemy zeznania już. Ale jeżeli dołączymy do tego zdjęcia, właśnie dowód zakupu, wszystko na papierze musi być i rower będzie też oznakowany, będzie w bazie policyjnej, no na pewno może nie ułatwi to do końca poszukiwań tego roweru policji, no bo wiadomo, teraz nie będzie tak, że cała policja w mieście rzuci się na szukanie waszego roweru, ale przynajmniej będzie łatwiej udowodnić, że to właśnie był konkretnie twój rower, jeżeli policja na przykład rozbije jakąś paserską dziuplę. Rower też oprócz tego, że na policji można oznakować na własną rękę, czyli chociażby nakleić jakąś naklejkę w środku, we wsporniku siodełka, czy na przykład spray jakiś tam wpuścić. No jest to, wiecie, no jakieś tam tu charakterystyczne cechy, które rower może mieć, które tu pozwoli ze 100% pewnością stwierdzić, że jest to właśnie wasz rower. I teraz co zrobić w momencie, kiedy już rower został ukradziony? No niestety mija nam pierwszy szok. Pierwsze co, warto zgłosić to na policję i właśnie ze wszystkimi informacjami na temat tego roweru. Kolejna sprawa, warto oczywiście mieć rękę na pulsie i przyglądać się, co jest wystawiane na Allegro, na OLX-ie, na Gratce, we wszystkich serwisach ogłoszeniowych internetowych. Dobrze jest również wybrać się na przykład na jakąś giełdę staroci, giełdę samochodową. Wiecie, zastanawiam się, czy złodzieje, czy paserzy są na tyle głupi, żeby sprzedawać ten rower gdzieś w miejscu, w mieście, w którym został ten rower ukradziony, ale z drugiej strony no, są to takie bydlaki, które kradną, ale niekoniecznie muszą myśleć, więc warto byłoby też przejść się kilka razy i poszukać po prostu takiego roweru na giełdzie.
Ja oczywiście nie zniechęcam, żeby puścić również informacje w internecie, u siebie na Facebooku, na forach internetowych, rowerowych na przykład, dać taką informację, chociażby na Wykopie. Jest hashtag na Wykopie Wykop Efekt i tam często ludzie wrzucają na przykład nagrania z monitoringu, bo ktoś ukradł rower z klatki schodowej, więc tam również można puścić taką informację i wiecie, no liczyć, szanse nie są jakieś duże, ale zawsze przypadkiem, zwłaszcza jeżeli rower jest jakiś nietypowy, są jacyś miłośnicy danego typu roweru, jest zawsze cień szansy, że uda się taki rower komuś namierzyć. Ja oczywiście wiem, że tego typu przygotowania nie dadzą nam żadnej gwarancji tak naprawdę odzyskania roweru, ale znacząco zwiększą szansę, że a nuż się może udać ten rower skradziony odzyskać. I jeszcze jestem ciekawy, jakie Wy macie sposoby na to właśnie, jak oznaczyć rower, jak się przygotować, czego oczywiście nikomu nie życzę, ale jak się przygotować do ewentualnej kradzieży roweru. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się, hej!